Witam w kolejnym odcinku Steelrising. Dobra. Szukamy kościoła i mamy tam się spotkać z Madame Therwin de Méricourt. Czy jak tam? Pamiętam to mi. Okej. Jep. Tam jest kościół? No dobra. Bo tu się nie przedostanę nigdzie, a jeszcze tutaj było jakieś przejście, ale to jest chyba, tam będzie ta dwójeczka, tak. Dobra, muszę iść tutaj, wydaje mi się. To wygląda jak kościół. I tutaj też mogłem przejść. Okej. Mam też poziom, ale nie mam wystarki nigdzie w pobliżu. Bryła bismutu, kiścień błyskawic. A, jeszcze mam to koło sprawiedliwości. No koło jak koło. Jest to ciężka broń z kontratakiem. Spoko. A kiścień błyskawic, no to są to takie jakby bicze, nie? Jest to średnia broń, skaluje się z siłą. To koło sprawiedliwości to w ogóle jest chyba takie standardowe koło. Już widziałem kilka chyba takich, nie? Nie wiem, czy to są jakby unikatowe bronie tego DLC-ka. Nie jestem pewien. Wiem, jak jedna i druga się zachowuje broń, tak, to są animacje tego, takiego właśnie, no, kiścień mieliśmy ognia wcześniej już też, tych kół też kilka, dlatego nawet nie podglądam, nie, bo to mi się wydaje, że to nic unikatowego jest. Okej, dobra, ale tu mamy problem. Tam jest w ogóle wystarka. Bo to wszystko zablokowane jest, to gdzie mam wyjść? Tu już mogłem... O. Tu mogłem być wcześniej w ogóle. Ale tutaj po prostu jest blokada na wszystkim, więc niepotrzebnie mi tutaj być. Stąd przyszedłem, no i co? No i... Wiedziałem, że to jest taki labiryntowaty obszar. Mógłbym sobie odblokować tę wystalkę, tylko wiecie, no to mi resetuje cały obszar. A widzę, że trochę będę tutaj musiał kluczyć, bo nie wiem, gdzie iść dalej. A wiecie co? A spróbujmy sobie odpalić kompas, nie? Przed kościołem.
Ja no już użyję tej wystarki, już to byłoby szkoda, jakbym to stracił. I co, idziemy, co? Ostatnio sobie podniosłem nieco staminkę. Nie mogę powiedzieć, że mi staminki brakuje, nie? Straciłem trochę pancerza, więc może sobie żyćko podniosę, nie? I mam teraz ładnie, równiutko wigor i trwałość. Kolejnym razem może podniosę siłę, może mam na 10, 10, 10 i 20, może tak, nie? Bo też już powoli wydaje mi się, że co ja mogę w ogóle sprzedać? 8000 to co będzie za mało, nie? Mogę unieruchomienia już sprzedać. Zachłanności nie istnieje. Remisji też nie mam. Na najwyższym stopniu. Chyba że mogę kupić. Nie. To mogę sprzedać i to mogę sprzedać 2000. Tutaj parę rzeczy z ubranka też mogę sprzedać. Ale to mi nie daje wiele. Na pewno muszę uspokoić tutaj. O, tu jeszcze mam ile? Tutaj na samym tym jest. Chyba uda mi się jeszcze jeden level wbić, nie? Zobaczcie, tutaj sprzedamy. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. $24 000, no to jedziemy. Tutaj tak. Tutaj też wszystko. Tutaj nie wszystko. Tutaj tak damy na razie połowę. Czy to wystarczy? Nie potrzebuję dosłownie jeszcze tylko 400. Ojej, dobra. No to na przykład któreś z tych rzeczy sprzedamy, nie? Koło dyskobola. No dobra, to trochę inne koło, ale to dalej koło. Tych kiścieni też tutaj kilka widzieliśmy, nie? No. No. Koło zemsty kolejne. No to wszystko jest to samo. Każda broń jest unikatowa, jasne. Ta w tym wypadku nawet ma kontratak, ale chyba już widziałem też jakieś koło z kontratakiem. Nieistotne. Sprzedaliśmy to, co chcieliśmy sprzedać. Mamy nawet jeszcze jakieś rzeczy na zapas. I kolejny poziomik sobie wbijemy i w tym wypadku będzie to, myślę, siła. I za resztę kupimy sobie nieco fiolek. 6. No i git. No i git. I teraz wszyscy się odnowili, a my idziemy w kierunku kościoła. Musimy ostrożni być. Czy jestem w stanie jakoś minąć tę dwójkę?
Po co mijać, jak można zabić, nie? Dobra, ale tutaj znowu wszyscy się odnowili. Jeszcze raz, pani, gdzie pani jest? No tam, no. Czy ja tutaj byłem? No tutaj na pewno nie byłem. Oopsie daisy. God damn it. Oj. No. Nie wiem, jak się tam przedostać. A wiem, jak przeskoczyć trzeba. Okej. No, znowu mój ulubiony duet. Akolita i błyskawicznie, który leczy. Dam sobie fiolkę, bo to jest prawie jak boss. Ajdź. Come on, careful. Bestie. Prawda, strach się bać. No nic, dobra. Okej, tutaj mogę zejść gdzieś na dół, tu mogę iść do góry. Tam jest jeszcze obszar, jakaś skrzynia tam była, widziałem, nie?
Muszę być nieco ciut ostrożniejszy, słuchajcie, naprawdę. Naprawdę, ja zbyt szarżuję tutaj ostatnio i tak się wystawiam na nieprzyjemne okoliczności. To tyle tutaj? Nic tutaj nie ma? Okej. Okej. Mamy skrzynię. Nowe szpony. Zobaczmy, co to za szpony. Ładne. Fala uderzeniowa. Ciekawe. Szpony zawsze fajne, nie? No ale... wiadomo. Yep. Okej. Mam tu jest to światło, no właśnie, zbierało mi się trochę. O, matko, tych... no... Tak, Elwir raczej nie zginęła. Myślałem, że może Elwir zginęła balsamu, czyli Cagliostro, tak samo jak Dalfon zginął królowi, nie? Zbudowany w pobliżu szpitala prawie 200 lat temu cmentarz było wiele za mało pomyślnic żony ofiary hrabiego de Cagliostro, więc trzeba było wykopać zbiorowe mogiły. Robotnicy, którym kazano chować zmarłych, byli zadowoleni z powierzonych im obowiązków, dlatego po kilku dniach zastąpiły ich automaty. No... Klucz ma tylko jedną szczególną cechę, jest w całości pokryty brązą. Aha, to jest ten, który wypuściliśmy chyba Therwin. Egzemplarz dzieła Mémoire en faveur de gens de couleur usamele de Saint-Domingue. Coś o wspomnieniach jakichś ludzi koloru, tak, coś tam. Rozprawa o osobach kolorowych i mulatach. Okej, no to proszę. Autorstwa Henry'ego Gregoire'a. Na stronie tytułowej znajduje się odręczna dedykacja bitwom toczonym przez mojego serdecznego przyjaciela Brissota. Henry Gregoire. Poniżej widnieje, skreślony inną ręką dopisałem klasztor. No tak, tutaj próbowali mu dać znać tajnymi jakby sygnałami, gdzie się ma udać, gdzie się gromadzą, nie? Żeby wypuścić kontrofensywę. Dobra, okej, fajnie. Znaleźliśmy dodatkowy obszar. Jakieś ciekawe szpony, no ale nie interesują nas specjalnie. No to idziemy dalej tropem Therwin. Jesteśmy już chyba blisko. Your bracelet was very useful, mon ami, but the miracle didn't last long. Aha. Ups, w ogóle tak. To. Aj! Nie wiedziałem, że jest
w stanie kontrataku. I give thanks for your ardor, mysterious Galatea. Once again, you have saved my skin. By the way, you were only half right. Your miraculous bracelet quickly lost its effect. I thought my time had come. Bon sang. I didn't know I could run that fast. Let's get back to the matter at hand, please. Did you find anything? Ah oui, bien sûr. Here, this pocket knife belongs to Citoyen Brissot. Believe me, you won't be in Versailles much longer, Anne-Joseph. I'd wager good money that the Estates General will come to nothing. As long as the king refuses to hear the people's grievances, the Third Estate will be intransigent. That is precisely what worries me. What if the only way out is through a confrontation? The members of the Third Estate are not warmongers. They will not fire the first shot. Certes. But what about the king? There are already rumors that he is on the move. His armies are said to be on the warpath, ready to sound the alarm for a new St. Bartholomew's Day massacre. Anyone who dares to challenge the royal decree would be in danger. Allons, what are you afraid of, Pierre? Won't I always be here to protect you? Of course, Madame Amazon. But of course. This is a valuable find. Will you finally tell me what this treasure hunt is all about? We will discuss it later. For now, run for cover, and do not come out until the danger has passed. What, did you think I was planning to wait around out in the open? Zmierz się z Tytanem w centralnym dziedzińcu. Że tu? Dobra, ale tam jest chyba parę skrótów, które mogę odblokować, nie? Klucz do modułu. No. Tak, pierwszy tu. I tutaj nie ma nic. Tu też nic. A tu... A co tam za... Ciekawostki jakieś. Co to tam za słuchajcie? Czy ja tam pójdę? Czy tam będę walczył? Ciekawe miejsce. Tam jest jakieś takie miecze czy coś? Jakaś skrzynia. Dobrze, tutaj poszedłem. 4000 dusz, przepraszam. Tutaj już chyba byliśmy, nie? Tak. Może, nie wiem. Strasznie zawiła jest ta lokacja. O. Wait. Kurde, nie byliśmy tutaj. Okej, całkowicie opcjonalna lokacja i nawet tutaj żadnego jakiegoś skarbu nie ma. Za chwilę. Wait.
Kurde, ja nie wiem, czy tutaj byłem. Nie byłem tutaj. Ale ja też nie wrócę tutaj, nie? Jakaś kopalnia. Jak o, nie wrócę, dobra. Tak? Podziemny tunel. Nie wiem. No nie byłem tutaj, bo są beczki, więc... No. Gdybyście jeszcze mieli wątpliwość, czy beczki się opłaca rozwalać. O, proszę. Proszę. Troszkę tutaj nazbierało się tych ofiar. Drastyczne widoki. A, wiem, gdzie tutaj jest. Okej. To też jest skrót w sumie. To jest wyjście. Ale zaraz... O kurde. Wydaje mi się, że wiem, gdzie to wyjdzie. Super, odzyskałem tą fiolkę wytrzymałości, którą tam kiedyś zużyłem na walkę z trudnym duetem. Wydaje mi się, że wiem, gdzie to właśnie ujście ma, tylko że tam była też droga w głąb. Wait. Lawestalka. Jeden krok za You've daleko. come just in time, my diabolical dancer. Not one move, villain! Oh, so now you presume to command your master? Only my conscience commands me, wretch. Oh, voyez-vous cela? It was certainly a mistake to bind you to the anima of an uncontrollable degenerate. A blunder that I intend to rectify imminently. Ella! Not another move, I said! Awaken to your new glorious being, Brissot, and heed only the sound of my voice. Get rid of this nuisance once and for all! To będzie trudny ziomek. Jesus. You're done for, dancer. Ex nihilo ad nihilo. From nothing to nothing. Destroy Brissot. Erase as though that should never have existed. What the hell? Nic nie widzę. Jak ja to mam oczyścić?
No to jest trudny tytan. Odpalam drugą fiolkę. Kurde blade. Come on. Ach. Hear your voice, Monsieur le Comte. Only your voice. Obey. I must obey. The dancer. Kill the dancer. Nom de chien. Aled! They're going to kill me! It's all right. No one here wants to hurt you, Citoyen Brissot. Citoyenne Terragne, please, help me. Do not fear. She's right here. Would one of you be so kind as to tell me what on earth is going on? Don't be afraid, Pierre. We'll explain everything as soon as we're on our way. Yes, you're right. Let's hurry to the Cordelier. Abbé Gregoire promised we would be safe there. I can attest to that, Citoyen. The walls are impenetrable, and you will be in excellent company. Will you come with us, Aegis? Nie, bo jak chcę dokończyć eksplorację. I still have things to do. Go without me. I will join you soon. As you wish, mon ami. Au plaisir. Tak. Przede wszystkim skoczyłem tutaj od niechcenia, czy niechcący po prostu. Sztabka, klucz do modułu, nic ciekawego. Dwie rzeczy. W ogóle gdzie jest... On tutaj się wydzierał, ten głupek Cagliostro i co? I nagle go nie ma, tak? O. Tu jest wyjście. Ja tamtędy wskoczyłem, ale nie mogę tamtędy wrócić, no bo przez przypadek sobie tutaj wlazłem. Jest cały jeden plac, którego nie... Ale spoko. Uratowaliśmy Brissota. Tam jeszcze coś jest. Ludzie święci. O. No nie mogę tutaj zejść? No chyba was pogrzało, co? To jest mega ciekawe, że tu jest dalej zamknięte. Kurczę, no... Pytanie, czy ja się... No nie, no wiem, że mogę wrócić tam.
Wiem, jak to zrobić. Dobra, dajcie mi chwilę, przyspieszę trochę. Okej, tu jest wystalka. Jedna. Druga była zaraz przed bossem. Ja nie odektowałem 2 wystalek, zanim się podjąłem bossa. Ale, bo ja myślałem, że tutaj będę z nim walczył, dlatego poleciałem gdzie indziej eksplorować. No to się okazało zupełnie inaczej. To wyglądało na taką arenę bossowatą, no ale dobra. Jestem niedaleko od poziomu, ale nie chcę sobie znowu resetować tych wszystkich tutaj ziomków. Zwłaszcza, że wiem, że mnie czeka jeszcze jedna wystalka, więc znowu przyspieszam. Dobra, i tutaj nie poszedłem, bo myślałem, że to będzie zagłębienie jakieś odmęty dziwne. Ale tutaj chyba nie ma zbyt dużo. Czyli tu jednak było to wyjście, o którym myślałem. Właśnie. No to wracamy jeszcze do tej wystalki bossowskiej. No i tutaj sobie niechcący tam skoczyłem. Okej, no to dobra, to jest koniec eksploracji tego obszaru. Dobra. Więc ciach wystała. O... Czekaj, co mi pokazuje do ulepszenia? Raz, dwa, trzy.
8, 9 kluczy, nie mogę z nimi zrobić nic. A że broń jakąś, a no dobra, dobra. Okej, to nie interesuje mnie to. Za to sprzedam kilka tych rzeczy. Raz, dwa. Czy to jest wystarczająco, żeby... Oczywiście muszę teraz to wszystko odklikać. No, jakby inaczej. Jeszcze nie, jeszcze mi brakuje około 1000, niecałe 1000. Dobra, spokojnie. Mamy dużo rzeczy do sprzedania, dużo. I następnym razem zrobimy sobie żyćko i wigor i będziemy mieć ładnie tutaj wszystko zrobione. Atak mamy bardzo potężny, podoba mi się to. Dalej chcę, żebym sobie tą broń udoskonalił. Nie, bo to jest fajna rzecz do sprzedania. Ile tutaj mam z tych materiałów w ogóle, ile mam też z dusz? No niewiele. 8000, 9000. Yy, 10 000. Jakieś 18 000. Tutaj jest 24 000. 30, no mam 45 000 max. No to jeszcze potrzebuję trochę. Nie dam kolejnego levelu, ale niedługo będę go miał. Więc kupię sobie teraz tylko fiolek. No i słuchajcie, spadamy do... I jest tu jeszcze kilka miejsc w ogóle zablokowanych. Co jest mega ciekawe. Na przykład tutaj, nie? Co tam jest i jak tam się dostać? Nie wiem. I ten klucz, który jest, nie? To jest mega dziwne, że nie mogę sobie przeskoczyć. Słuchajcie, no to jest po prostu, no zobaczcie. No to, co za... To jest takie tanie. Niewidzialna ściana. No i nie przejdę tam. Więc mam tutaj ewidentnie nieskończoną eksplorację i mnie też triggeruje, bo teraz mógł tutaj spędzić godziny, kluczyć, gdzie jakiś jest zamknięty obszar. Tutaj jest ta jakby brama, którą nie mogę otworzyć. Zakładam, że tam jest może klucz na tym dziedzińczyku do tej bramy tutaj. Albo wiecie, jak ja wrócę teraz do kordelierów, to się może okazać, że oni mnie tutaj wyślą z powrotem, bo coś się trzeba będzie znaleźć, bla bla bla. Zaraz się przekonam, słuchajcie. Mes amis, I was nearly lost. The Comte de Cagliostro was intending to add me to his tally.
I owe my life to these two guardian angels. No, Pierre. It's Aegis we should be lauding, and Aegis alone. Please, stop. It's an unnecessary waste of all too precious time. But I insist. Were it not for her, I would be lying in a potter's field at the Hôpital Saint-Louis. And as for you, my friend, you would still be imprisoned in that dreadful box. Oh, I see. How did you both fall into the Count's clutches? My impetuous anger caused this unfortunate adventure. When I heard they'd been rounding up black people in Paris, my blood boiled. I rushed to the Châtelet to demand an explanation from Monsieur Thiroux de Crogne. The Lieutenant Général de Police? You went to see him without taking anyone with you? No, of course not. I asked Mademoiselle Terouanne to act as my bodyguard. I was to stay at a distance and help him if needed. But it was all in vain. I was waiting to be received when all of a sudden I was seized and thrown into an armored carriage. A carriage that I discreetly followed to the Hôpital Saint-Louis, where Pierre was imprisoned. I immediately returned to Saint-André-des-Arts in search of help, but it was to no avail. I left a message on my door and went to the hospital, where my attempt to free Pierre quickly met with disaster. If Aegis hadn't answered my call, we would have been done for. Bless you, ma chère. This time you haven't just freed an innocent man. You have also saved our cause. Thanks to you, there is still hope, and the fight continues. Aha. Wow, 2500 dusz. No, nagrody za te questy to są szałowe. Miejsca. Podziemny tunel. Dyskretnie wywozić ofiarę. Okej. Skryba. Król rozkazał skonstruować ten automat, aby ukarać pisarzy, policystów i pamflecistów, których obarczał winą za bunt przeciwko koronie. Z tego względu maszynę przypomina rydwan, w którym znajduje się figura wymachująca piórem. Jego broń składa się z licznych ostrzyc tworzących pierzastą lotkę z stalową końcówką, która symbolizuje pióro do pisania. Skryba jest niezwykle zwrotny. Może wykonać cięcia i wypady, a także często korzysta ze swojego palnego oleju przypominającego atrament. No dobra, tak było. Co jeszcze? Jacques-Pierre Brissot. Publicysta i abolicjonista, którego cechuje głęboka niechęć do monarchii religii. Jacques-Pierre Brissot zyskał rozgłos z wieloma pamfletami na temat równości. Za publikowanie treści wrogich panującemu reżimowi spędził 4 miesiące w Bastylii, a później musiał udać się na wygnanie do Anglii. Po powrocie do Francji założył wraz z opatem Grégoirem Société des Amis de Noir. O, to on jest założycielem tego przyjemnego koła gospodarzy miejskich. Po tym, jak nie udało mu się zdobyć miejsca w parlamencie, nadal publikował teksty otwarcie nawołujące do reform, wskutek czego znalazł się na tajnej liście wrogów korony. I jego mnem. Dobra. No i zostaje nam Athénée de Vaucanson do uratowania i król do ubicia. Jeszcze sobie tutaj może pogadam z kimś, nie? Your audacity inspires respect, citoyen Touraine. There isn't a man in this assembly who measures up to you. Każdy czyta inaczej But imię. please be more careful. Terouanne, Teranie. Something terrible could happen if you rush headlong into the fray. I care not about my fate, Aegis. I wouldn't hesitate a second to sacrifice my life to save the nation. I've heard you're eager to take up arms against the tyrant. It's true. I've been itching to fight for such a long time. You had to be completely naive for the king's treachery to take you by surprise. My dream is to found a female cavalry squadron dedicated to defending our nation, the phalanx of the Amazons of Liberty. I went to Versailles as soon as the Estates General opened to get support from the people's representatives. You must have had to endure a lot of resistance. Oh, you can't even imagine. Only a few enlightened minds were willing to listen to me. The first among them was my dear friend Brissot. But it turns out that the Third Estate representatives are no more enlightened than the aristocrats. The inferior status they grant to women is an unjustifiable iniquity. The equality that they preach will remain nothing but a hollow wish, as long as les Français are not free to carry a sword and smite their enemies. Some people fault you for not acting like a woman. It seems they'd rather see you performing domestic tasks in service of a husband. A citoyenne owes her life to her country, not to some man who sees her as nothing more than an obedient servant. It is time for us women to break our chains.
To do away with the ignorance, arrogance, and injustice that keep us in thrall. I, for one, want the honor of dying for freedom. And to show these backward, prejudiced boors that we are not inferior to them, whether in virtue or in bravery. You certainly gave a brilliant demonstration of your argument earlier. Jest fascynujące, że ile prawie 300 lat później niektórzy wciąż tak myślą o kobietach. No, Plaisir, citoyen. to ona i jeszcze Brissot. Citoyen Brissot. Cher Aegis, I am forever in your debt. This time your cause nearly cost you your life. I knew the enemies of our société would do anything to hold on to their privileges, but this... I admit that I could never have imagined this, but I would have gladly sacrificed myself for our dream. There is no worse poison than prejudice based on one's color. It is the harbinger of death and despair. No honest man can tolerate such an injustice. You are one of those who are curious about Madame Théoign's plans, aren't you? Oh, of course. Women are no less capable of fighting than we are. The only thing that matters is one's love for one's country and the yearning for sacrifice. There are many who mock Anne-Joseph today, but they won't be laughing so loudly when they see her leading the charge of her Amazons. Okay. I jeszcze tylko spoglądnę w zadania poboczne. No właśnie, Méricourt. A jeszcze może, bo to w sumie, co Grégoire mi wysłał na tę misję, czy nie? Czy to był Can I help you, Raymond? Aegis? I hope so, Abbot. Our salvation is at stake. I am listening. This is the journal that the Comte de Cagliostro kept. It contains proof of all his crimes. Mon Dieu. The man has quite simply lost his mind. Ah, the folly that may ensnare the human soul. Here is a man whose avarice has plunged him headlong into the abyss. His master's madness tightening its iron grip on him day after day, riddled with fear at his own ungodly experiments. This, I'm sure, will fully satisfy the curiosity of the Holy Office. I found this on Citoyen Okay, to już Théoigne's door. słyszałem. Why? Who knows? After two, and the over not to. Has he turned? It's possible. I'm afraid he has to. Dobra. Goodbye, Abbot. Citoyen Raymond. Can I help you, Aegis? Goodbye, Citoyen Raymond. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? No Goodbye, właśnie. Monsignor. Czyli wygląda na to, że nikt mnie nie wysyła do żadnego jeszcze subquestu. Citoyen Bay. Ah, mademoiselle. Well, what news? Goodbye, Citoyen Bay. Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Just look at the extent of the Count's madness. This document describes how to make an object that is supposed to protect its user from the royal automats. This is quite literally unbelievable. He claims that the soul of a dead person is imprisoned in it. None of this has any scientific basis. And yet, I have seen this object fulfill its role perfectly, even though its effect was short-lived. C'est impossible. Impossible, you say? Come, my dear Antoine, we can't simply deny that which we cannot explain. When all this is over, I fear we will need to re-examine our certainties in the light of, well, everything. Goodbye, Citoyen Dobrze, to wy Lavoisier. się dogadajcie, czy to jest magia, czy technologia, bo ja sam jestem lekko confused. Tutaj na przykład był jakiś relikt, z którego wyszła dusza, która była w czyśćcu, więc wiecie. Myślę, że macie większe problemy na głowie niż artefakt i w nim jakaś zamknięta dusza. Panie Robespierre, czy pan coś powiesz ciekawego, czy... Citoyen Robespierre. Madame, O, Cagliostro kept this ledger where he wrote down some familiar names, including yours, Citoyen Brissot, and Citoyen Robespierre. what does this mean? These are the names of the men the tyrant deems to be his worst enemies. Those he decided to turn into machines. Diable. So, my fate was sealed.
I threw myself headlong into the lion's den. But Aegis, how do you explain that my name appears on this list, even though I did not suffer the torment the king had planned for me? I don't know, Citoyen Robespierre. I'm not the only one, either. See for yourself. Monsieur de Mirabeau, the Marquis de Lafayette, Abbé Grégoire. Mieli It's być easy to explain, mes amis. zamknięci. You hold in your hands the proof that I was looking for. What do you mean, mon père? Monsieur de Robespierre, did Cagliostro come to see you in the past few days? This brute did ask for an audience with me when I was in Versailles, but I refused to see him outright. Good for you. I did the same when he asked to speak to me face to face. What about you, Monsieur Brissot? Until today, I had never met the monster. And I'd be willing to bet you don't remember a thing about it. What? What are you saying, mon père? Have you lost your wits? No, quite the contrary. I'm convinced that Cagliostro met each person whose souls he has bound to his machines. Convinced? Your argument is a bit Nie halucynacja, tylko... No Why not halucynacja. question his other victims here? I have. And just as I thought, not one of them remembered having met him. This makes no sense at all. Wait just a moment, Maximilien. You'll soon understand. Using a number of ruses, Cagliostro recently spoke to each person whose name is on this list. When he met with his victims, he used an arcane science developed by Monsieur Mesmer, which he now seems to have mastered far better than his mentor. Suggestion. What is it? I wouldn't go so far as to call it black magic, but it is a way to weaken and shape a subject's mind in order to make them obey blindly, using only the power of the spoken word. After the victim's will is broken by means of some drug, you can make them do anything. Forget an event, for example, which explains your amnesia, Monsieur Brissot, or follow the most heinous orders, such as murder. Do you understand now how the Count commands his death machines? Yes. Cagliostro's power of suggestion made me his slave. My spirit animated the automat, but it would only obey that monster's voice. Precisely, Monsieur Brissot. That's right. The king turns his enemies into his pawns and forces them to serve his evil purposes. Quite right, Aegis. Look at what's written next to the names. Bishop, rook, knight. If you add the king and queen, then the pawns, which are the minor automats. To the tyrant, this war is but a macabre game of chess. Does he not know that he has already lost his queen? Without her, there's no hope of winning. Citoyen, we must work now to prepare the final blow that will ensure his defeat. Goodbye, Citoyen Robespierre, and death to the tyrant. Okej. Citoyen Mirabeau, here is the letter sent by your father to the Lieutenant General de Police. You were right. Mon Dieu. So this is what the cur had in store for me. A new lettre de cachet with a royal seal. He sentenced me to spend the rest of my days in the Château de Vincennes, to return to the cell where he had me locked up 12 years ago. Those 10 square feet where I lay at death's door for 42 months on end. 14 seasons spent with chattering teeth, coughing up a bucket full of bile and blood every day. Your own father had you thrown in jail. Alas, such is the sad truth. What crime did he hold you to be guilty of? He disapproved of the follies of the young man I was back then, and my love for a certain someone. A woman whom an unjust law kept me apart from. I was free and besotted with happiness, Aegis. And that was a crime in the eyes of my father, the Marquis. I sullied the Mirabeau name, so he felt it necessary to steal my youth and clap his wayward son in irons. What does this letter matter in the face of the mortal peril that hangs over all the king's enemies? You must put yourself in my shoes to understand. If the king wins this war, he will send all the brave men here to the scaffold, and I am certain they will climb the steps with their heads held high. But if you hadn't taken that letter, I would have suffered a far darker fate. Louis the Mad would have made it his duty to respect my father's last wishes, but I would rather die. Whether a hero or a coward,
then return to Vincennes. There is no worse hell on earth than that infernal dungeon. Was there no trial? One would imagine. Those damned lettres de cachet. For centuries, a powerful man, whether a king or a father, needs simply put pen to paper, and an innocent man is thrown into prison. The poor soul sees neither judge nor lawyer. In the space of an hour, he moves from the light into darkness, and his cries for help fall futilely on the cold stone of the dungeon walls. I am just one of many victims, whose ranks range from the most famous to the most lowly, from Voltaire and Diderot to the unfortunate children whose dark fates will never be known. In any case, I must now express my eternal gratitude, even though no words, no matter how eloquent, can express its depth. I owe everything to you, Aegis. You, who've broken my chains forever. Whatever happens now, I will be free to live or die for the nation. As for the Marquis de Mirabeau, that criminal whom misfortune chose as my father, let us consider him dead, shall we? Let him choke on loneliness and regret, once and for all. Jej. Wszystkie zadania poboczne zrobione. I główna misja przed nami. AG musi wejść do pałacowego ogrodu. Jep. Irytuje mnie fakt, że Do you need help, Aegis? były tam jakieś niezeksplorowane obszary w tym Sanui, ale z drugiej strony, no cóż, trzeba spisać na straty pewne rzeczy. Dzięki za dzisiaj, to był mega długi odcinek, no ale też chciałem jakby się przygotować i pokończyć wszystkie wątki przed główną misją. Także teraz już nic nam nie stoi na drodze, żeby ruszyć do Wersalu, no i zmierzyć się z Cagliostro, bo oczywiście on znowu zwiał i tutaj nie ma wątpliwości, że jest do cna zły. No i samym królem, tyranem. Także następnym razem czeka nas główna misja, zmierzenie się z Ludwikiem XVI. Dzięki za dzisiaj. Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.